Czy da się dziś wejść w aerografię bez wydawania fortuny? Właśnie sprawdziłem sprzęt, który może całkowicie zmienić odpowiedź na to pytanie, a jest nim kompresor Galieri Turbo X Mini. Premierowa edycja tego mikrokompresorka w ofercie specjalnej z aerografem GHAD39 wyprzedała się w mniej niż 5 godzin, a wszystko działo się w niedzielę wielkanocną. Trudno się temu dziwić, ponieważ zestaw ten był oferowany za regularną cenę samego kompresora, a zawierał dodatkowy aerograf, którego cena oscyluje w granicach 190 do 200 zł. Oznacza to, że sam kompresor kosztował tyle co jednorazowa puszka ze sprężonym powietrzem, która wystarcza właściwie na jakieś 10 do 30 minut malowania. W zestawie, który przedpremierowo otrzymałem od firmy Galieri do testów, mamy w zasadzie wszystko, czego potrzeba do malowania aerografem, czyli aerograf wraz z zestawem zapasowych uszczelek, zasilacz, przewód powietrza, demontowalny uchwyt na aerograf montowany bezpośrednio w obudowie kompresora oraz oczywiście sam kompresor. Urządzenie to ma minimalistyczny wygląd, mamy mały gwint na przewód, wejście do zasilacza oraz przełącznik trybu pracy. Do dyspozycji mamy dwa tryby, Standard i Compatibility Mode. Ten drugi zapewnia bardziej stabilną pracę kompresora i mniej skoków ciśnienia i to właściwie te opcje zalecam ustawić przyszłym użytkownikom Galieri Turbo X Mini. Na spodzie mamy 4 gumowe nóżki, które zapewniają odpowiednie tłumienie drgań i zapobiegają przesuwaniu się urządzenia na blacie roboczym. Za całą resztę sterowania odpowiada przycisk pokrętło. Kompresor ten powstał z myślą o początkujących osobach z mniejszym budżetem na start lub po prostu o takich, które nie mają osobnego miejsca na swój modelarski warsztat. Urządzenie sprawdzi się też w delegacji, na wakacjach lub wszędzie poza regularnym warsztatem. Kompresor jest mały, lekki i spokojnie spakujesz go do transportu, nawet w podróży samolotem. A co z aerografem z zestawu? Sprzęt ten zyskał już uznanie wśród modelarzy i malarzy. Ja osobiście go jeszcze nie używałem, ale na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie solidnie wykonanego i jest dość ciężki, a to zawsze w sprzętach tego typu wzbudza u mnie zaufanie. Przy pierwszym uruchomieniu możemy zdecydować, czy chcemy, aby kompresor wyświetlał ciśnienie w PSI lub barach. Instrukcja o tym nie wspomina, ale jeśli będziecie chcieli zmienić to ustawienie w przyszłości, to konieczny będzie tzw. hard reset systemu, czyli odłączenie na kilka sekund wtyczki zasilającej. Wiem, bo sprawdziłem. Ciśnienie robocze tego kompresora jest zależne od aerografu, ale możemy przyjąć, że oscyluje ono w przedziale od 0,4 do 1 bara, czyli dokładnie tyle, ile przeciętny modelarz potrzebuje do większości prac malarskich. Producent deklaruje, że kompresor jest wyjątkowo cichy, poniżej 48 dB. Nie mam na warsztacie sonometru, ale posłuchajcie sami. Jest na pewno znacznie ciszej niż przy typowych chińskich kompresorach z butlą wyrównawczą i choć to z pewnością subiektywne odczucie, dla mnie ten dźwięk jest po prostu mniej irytujący. Kompresor ma też wbudowany termometr, który może pokazywać bieżącą temperaturę urządzenia w stopniach Celsjusza i w kelwinach. Wskazanie termometra wywołujemy dwukrotnym kliknięciem w przycisk pokrętło i w ten sam sposób wracamy do wskazywania aktualnego ciśnienia. Jak to pracuje? Okazuje się, że zadziwiająco dobrze. Nawet kiedy używamy tego kompresora nie do precyzyjnego malowania, a do wylewania farby na duży model w skali 1:48 aerografem o rozmiarze dyszy 0,4, jesteśmy w stanie swobodnie pokryć cały model dwiema w pełni kryjącymi warstwami podkładu i farby. Zawór bezpieczeństwa w tym kompresorze podobno odcina zasilanie, kiedy temperatura wzrośnie do wartości powyżej 90 stopni Celsjusza. Tyle teorii. W praktyce już przy 60 stopniach mamy do czynienia z odczuwalnym spadkiem ciśnienia roboczego i nieregularną pracą samego kompresora, co zmusza do przerwania pracy i ostudzenia urządzenia. Co ciekawe, kompresor ten wcale tak szybko się nie nagrzewa. Podczas testów dobiłem go tylko raz do tak wysokiej temperatury i stało się to dopiero po 2 godzinach nieustannego malowania kryjącymi warstwami na dużej dyszy. Nie można także narzekać na stabilność tego urządzenia przy bardziej wymagających od sprzętu precyzyjnych pracach malarskich. Ten zbiornik na chemikalia został pomalowany aerografem Aventus z dyszą 0,2 mm na niższym ciśnieniu roboczym.
Nie odnotowałem przy tym żadnych problemów ze stabilnością strumienia, która w przypadku tego typu pracy jest sprawą kluczową. Muszę przyznać, że kiedy brałem ten kompresor na testy, z tyłu głowy miałem myśl, że będzie to jedna wielka porażka. Nie wierzyłem w to, że takie małe coś może utrzymać stabilność pracy na dłużej niż kilka minut i choćby w minimalnym stopniu być substytutem prawdziwego kompresora z butlą wyrównawczą. Nie wierzyłem także w deklarację tak cichej pracy tego urządzenia. I bardzo się cieszę, że się myliłem. To nie jest oczywiście zamiennik dużego kompresora, ale dla wielu osób może on sprawić, że w ogóle zaczną malować aerografem. Sprzęt ten będzie też idealnym rozwiązaniem dla bardziej doświadczonych modelarzy, którzy nie mają stałego miejsca do pracy nad modelami lub często modelują poza domem i do tej pory musieli odkładać malowanie na czas, kiedy są w domu, z powodu braku mobilności swojej stacjonarnej stacji do malowania. A jeśli spodobał Wam się ten kompresor, to pomimo, że świąteczna promocja z aerografem już się skończyła, wciąż można go nabyć taniej z automatyczną zniżką Early Birds 10% oraz z dodatkową 10% zniżką z kodem rabatowym Mr. Trumpeter. Choć od razu uprzedzam, koszt przesyłki kurierskiej z magazynu z Niemiec nie jest tani. Wszystkie linki wraz z kodami rabatowymi nie tylko do sklepu Gallieri znajdziecie oczywiście w opisie tego i innych filmów. Sam aerograf sprawdzę w kolejnych moich materiałach, a tutaj skupiłem się głównie na samym kompresorze, którym pomalowałem już prawie całego Dromadera. Więcej o tym w trzeciej części budowy Dromadera, będzie tam pełne podsumowanie. A teraz pamiętajcie, żeby zostawić suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, łapkę w górę, podbicie, jeśli oglądacie z telefonu i oczywiście komentarz, w którym możecie na przykład zasugerować, czym powinienem się zająć w pierwszej kolejności przy tworzeniu kolejnych filmów. Zapraszam oczywiście do wsparcia na YouTube, Patronite i Supi i do następnego. Cześć!